27 i 8 lipca Niemcy ogłosili, wywiesili wszędzie, zarządzili, że ma stanąć do kopania umocnień 100 000 mężczyzn. I wtedy wszyscy warszawiacy zrozumieli, że nikt nie ocali swojego dobytku, że nas nie zostawią w naszych mieszkaniach, bo my byliśmy wojskiem, które wychodziło nie z koszar, tylko ze swoich mieszkań. A nasi rodzice zrozumieli, że nas nie ocalą, bo zamkną Warszawę tak, jak zamknęli getto. I z każdego domu zabiorą każdego, kto tam jest. Co zrobią, nikt nie wiedział dokładnie, ale mając za sobą powstanie w getcie, miał wyobrażenie, co mogą zrobić. A nasi rodzice przez całą konspirację wiedzieli, że najgorzej, że najstraszniejszą rzeczą dla każdego z nas jest to, że jeśli nas złapią, to będą bić, katować, żebyśmy powiedzieli o naszych powiązaniach z innymi. I że nikt z nas nie wie, ile bólu wytrzyma. I że nie boi się śmierci, ani tego bólu, tylko hańby, jak zdradzi. I oni wtedy zdecydowali o wybuchu powstania, bo bez ich zgody powstanie by nie zaistniało. Jeszcze Jan Paweł II wiedział, że pierwszy dzień powstania był dniem nieudanym, że jeśli chce się wygrać, a jest się słabszym, to trzeba zaskoczyć nieprzyjaciela. Myśmy nie zaskoczyli. W pierwszym dniu powstania my żeśmy nie zdobyli ani jednego strategicznego obiektu. Byliśmy skrwawieni, rozproszeni i wtedy ludność cywilna. Oni nas opatrywali, poili, informowali i rano pokazali, którędy mamy atakować, żeby zaskoczyć. I że trwali z nami, mimo potwornych cierpień, bo my na linii nie byliśmy bombardowani przez samoloty, na linii. Bo zwykle było tak, że na linii Niemcy też byli czasem na pierwszym piętrze, a my na parterze. I że rzucając bombę najpierw, by musieli swoich zabić. A nie mieliśmy żadnej broni przeciwlotniczej, więc mordowali z całą premedytacją ludność cywilną, bo nie mieliśmy przeciwlotniczej broni. Żadnej. Oni latali po dachach. Potrafili zabijać tych, którzy gasili pożar. I dla mnie głównymi bohaterami powstania to nie my żołnierze, tylko ludność cywilna.